Dzień dobry. Zapraszam do kolejnego odcinka serii 100 pytań o Kabalę. Dziś z nami jest Aleksander i Marek, których już wcześniej przedstawiałam. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy poruszyli takie tematy, które myślę, że mogą bardzo pomóc naszym słuchaczom w zrozumieniu, czy Kabała jest drogą, którą mogliby podążać. Chciałabym zacząć od tego, żebyśmy naświetlili, czy Kabała jest nauką dostępną i praktyką dostępną dla każdego. Czy tylko dla osób, które mają jakieś specjalne predyspozycje albo są już na jakimś etapie swojego rozwoju. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw trzeba sprostować jedną dogmę, która przez wiele stuleci funkcjonowała. W naukach kabalistycznych jest rady i wskazówki, ale nie ma pojęcia obowiązkowości. Co za tym idzie? Jest wiele rzeczy opisanych, kto i kiedy może uczyć się Kabały. Jest powiedziane, że jedni mówią, że Kabałę może się uczyć się tylko mężczyzna po latach 40, że Kabały nie może uczyć kobieta, że Kabały nie mogą uczyć się dzieci itd., itd. Jest to pewne dogmy, które powstały w różnych epokach i czasach, które były na ten czas bardzo wygodne, jak to w każdej kulturze jest, ale były one jako wskazówki. Kiedy najlepiej objawia się zdolność do poznania nauk? A od teraz znowuż taки wróćmy do samej podstawy. Jeżeli u nas rodzi się małe dziecko i określenie jest, że ono musi iść do szkoły w 6 lat, to jest rekomendacja. Jeżeli matka jego zaczyna uczyć w 2 lata i ono w 2 lata umie czytać, a w 3 lata pisać, czy w tym jest jakaś krzywda dla dziecka? No nie. A raczej nie. Wszystko zależy od matki. A więc my widzimy, że w każdym systemie będzie dokładnie tak samo to działało. I w duchowych również. Niektórzy mówią, że do tego, żeby zacząć uczyć Kabały, trzeba dojrzeć. Na przykład najpierw wyuczyć Torę, później zgłębiać Kabały, bo nie wszyscy, nawet ci, którzy znają Torę, mogą zagłębić się w naukę kabalistyczną. W czym jest problem? Problem jest tylko w jednym. To jest brak uświadomienia ludzi, w czym jest ta nauka. Dlatego, że kiedy my mówimy, że kabalistyczne nauki jest o duchowej rzeczywistości wewnętrznej człowieka, czyli jego relacji ze Stworzycielem, aspektem miłości człowieka do Stworzyciela i odwrotnie. O tym my podkreślamy, kto może rozpocząć naukę. Jeżeli w tobie jest taki załącznik, jeżeli ty czujesz więź do źródła, jeżeli ty czujesz instynkt wewnętrzny i ciebie ciąga do tego, nie ma znaczenia, kim ty jesteś. Mężczyzną, kobietą. Czy ty masz 120 lat, czy ty masz 20 lat. Dla wszystkich jest to identyczne. Mało tego. Jeżeli sięgnąć we wcześniejsze czasy, w czasy średniowiecza, my możemy zobaczyć, że wiele kabalistów były młode ludzie. Części Zohara były pisane przez bardzo młodych ludzi. O tym też się nie mówi. Ale to, że oni później się postarzeli i stali mędrcami, to tylko dlatego, że zaczęli studiować od samego dzieciństwa. Marek? Chciałbym tutaj dodać z własnego przykładu, że my jako społeczeństwo nie jesteśmy nauczeni do odpowiadania sobie na takie pytania, które się jakby automatycznie w naszym wnętrzu pojawiają. To są, wydawałoby się, takie proste pytania, kim ja tak naprawdę jestem, co ja tutaj robię, jaki mają sens takie, a nie inne wydarzenia. I takie pytania pojawiają się w zasadzie u wszystkich ludzi, bez względu na to, ile mają lat, bo jeżeli jakieś dziecko spotka coś przykrego czy tragicznego, to sobie zadaje pytanie, dlaczego mnie to spotkało. Nie trzeba być dojrzałym człowiekiem, żeby zwrócić się o takie pytania. Współczesna nauka nazywa, że są egzystencjonalne, ale niestety nie są to pytania egzystencjonalne jakby społecznie. To jest budzenie się pewnego rodzaju ciekawości, takiego ssania wewnątrz
odpowiedzi na to, kim naprawdę jestem. To się nazywa obudzenie się iskry w sercu i się może ubudzić u każdego kiedykolwiek. I jak zaczniesz drążyć tą iskrę, rozbudowywać i jej się przyglądać, to zaczniesz poszukiwać najpierw ogólnie dostępnej wszędzie duchowości. Jak się okaże, że tam nigdzie nie znajdujesz pytań, to w końcu trafiasz do Kabały. Czyli podsumowując trochę to, co teraz zostało powiedziane, Kabała jest otwarta dla każdej osoby, która w danym momencie gotowa na to, żeby zadawać sobie głębsze pytania. Czy dobrze to No, zrozumiałam? można tak powiedzieć, dokładnie. A patrząc na to, że w dzisiejszych czasach jest tak modne takie hasła rozwoju duchowego, rozwoju osobistego, treningów, coachingów i pojawia się mnóstwo różnych propozycji, przez co też jest trudno, myślę, ludziom wybierać, to jak odkryć, że Kabała jest No, tym? tu jest coś, co ja chciałbym powiedzieć nie tylko tobie, ale nawet nam, słuchaczom naszym. U mnie często zadają pytanie, czy nauki kabalistyczne to jest jedyna droga, którą można kroczyć, nie ma innych? Przecież jest dużo zainteresowań. Takie pytania wynikają z niedojrzałości samych osób. Rzecz polega na tym, my w Kabale zgłębiamy co? Drogi rozprzestrzenienia światła życia od źródła do dusz. I te drogi, kiedy światło rozprzestrzenia się, one manifestują się w różny sposób. I druga rzecz. Drogi podniesienia światła dusz do Stworzyciela. W jaki? W różny sposób. To jest fundament tego. To zgłębiają nauki kabalistyczne. A teraz weźmiemy na przykład. Weźmiemy yoga, prawda? O czym tam mówi? O tym samym. Weźmiemy buddyzm. O czym tam się mówi? O tym samym. Weźmiemy islam. O tym samym. Weźmiemy jakąkolwiek kulturę i my znajdziemy to samo. Tylko że każda kultura tłumaczy te same nauki kabalistyczne w sposób przyjazny określonemu środowisku i określonej świadomości. Zaś w przypadku kabalistycznych nauk tu nie uwzględnia się aspekt świadomości, a daje się wprost pojęcia o systemie rozprzestrzenienia światła. I kiedy ty poznajesz te wszystkie systemy, w jakiej by kulturze ty nie był, kim byś ty nie był, buddystą, islamistą, czy na przykład wedyjski jakiś aspekt, czy sławiański jakiś wiedza. Ja zgłębiałem bardzo dużo różnych nauk. I uwierz mi, że w każdym z nich napotykasz na ścianę. Na ścianę, za którą stoi duchowe światło. I jeżeli określona kultura prowadzi cię do określonego poziomu pojęcia, już my weźmiemy hatha yoga, nie? I ona doprowadza do jakiegoś stanu. A co dalej idzie? Zresztą w jaki sposób przy takich różnych kompozycjach ciała, czy tam jeszcze czegoś u ciebie powstaje siła? Czemu ona powstaje? Takie pytania nikt nie zadaje. Dlatego, że oni niewygodne, bo oni nie mają odpowiedzi. Bo tak to jest stworzone. W naukach kabalistycznych jest wytłumaczone, dlaczego tak jest. Kto to stworzył i jak ty możesz na niego wpłynąć. Czyli wszystkie te rzeczy związane właśnie z systemami poznania wynikają. Już na dzisiaj nie jest tajemnicą, że takie nawet naukowcy jak Einstein, różne inne sięgały po kabalistyczne nauki, bynajmniej ogólnie, żeby zgłębić to, nad czym oni pracowały. I dzisiaj jest tak samo. Najlepsze mózgi, które dają światu jakieś wyższe wynalazki, inne rzeczy, oni wszystkie opierają się, może nie wszystkie, ale duża część opiera się na tych prawach rozprzestrzenienia światła. Znając, jak rozprzestrzenia się światło, można ułożyć każdą naukę, każdą wiedzę, każdą religię, dopasowując to do określonej mentalnej grupy społeczeństwa. Stąd różne odrębki. I możliwe, że tu mogą mnie tam posądzić o to, że ja mówię akurat, że to jest jedyna forma wiedzy. A co może być innego u człowieka, który żyje, otrzymuje życie skądś, nie mając pojęcia. I życie dla niego jest głównym elementem jego przebywania tutaj. I niczego główniejszego on nie ma. Bo wszystkie rzeczy, które idą później, wychodzą z życia.
A nauka ta tłumaczy, jak to w życie w tobie weszło, jak ty możesz go utrzymać, jak długo. No, może to będzie fantastyka, ale w nieskończoność, jeżeli znasz, jak działają prawa. Mało tego, ja te aspekty kabalistyczne ostatnio zgłębiałem niektóre chińskie struktury i ty wyobraź sobie, że w pracach chińskich, daoskich, japońskich ja znalazłem to samo. Pisane tylko innym językiem. Nie ma rozróżnienia w ogóle. Ludzie, którzy nie znają tych kultur, wydaje im się, że to jest coś innego zupełnie, a to jest to samo. Tu wspomniany został Einstein, że przeprowadzał on taki eksperyment myślowy. Wyobrażał sobie, że od niego się zaczyna promień światła, on jest tym światłem i jakby odtwarzał tą drogę tylko w drugą stronę do źródła i w ten sposób odkrywał prawa rządzące rzeczywistością i podczas takiego zabiegu znajdował się w innych przestrzeniach, w innych płaszczyznach i miał dostęp do tych informacji. Taką ciekawostkę jeszcze podam, że cały czas mówimy, że Kabała jest nauką, dlatego Kabała ma pewien specyficzny język, tak jak każda nauka ma. Matematyka ma wzory, fizyka ma wzory, chemia ma symbole i właśnie przez to, że Kabała mówi takim, a nie innym językiem, wiedza, która tam jest zawarta, można powiedzieć, przez wieki nie została ocenzurowana, bo cenzorzy nie byli na takim poziomie rozwoju, żeby zorientować się, co tam jest napisane. No właśnie, właśnie. I być może jest to jedyna nauka, która udziela prawdziwych informacji na to, co nas, ludzi, na dzisiaj interesuje. Chciałam właśnie jeszcze dopytać, dlatego że pojawiło się takie pytanie, w jaki sposób studiowanie może przyspieszyć mój rozwój osobisty. Bo z tego wszystkiego, co mówimy o metapoziomie, metaregułach, które dotyczą całego wszechświata, całej rzeczywistości i dotyczą tak samo człowieka jako takiego. Więc wydaje się być, że jest to idealna droga No tak. do swojego rozwoju duchowego. Jakbyśmy mogli trochę, bo tu się pojawiło słowo przyspieszyć, tak? Jak to może przyspieszyć, patrząc na różnego rodzaju inne metody też, które zajmują się rozwojem duchowym. Ja bym tu tak określił. Po pierwsze, każda metoda, która jest w świecie, każda jest skuteczna. Najpierw trzeba wyjść z tego założenia. Każda metoda, która kieruje człowieka ku duchowości, rozwija jego poziom. Ale różnią się te metody, tak jak wcześniej określiłem, mentalną możliwością wewnętrznego przeobrażenia. I jeżeli my mówimy o kabalistycznych naukach, ja by tu w ogóle nie mówił, że Kabała może przyspieszyć. Nie Kabała przyspiesza. Przyspiesza to, co dzięki tej nauce ty otrzymujesz. I ja tu dam taki przykład. Kiedy ty z rana wstajesz i jesteś bardzo wypoczęta, jest pełna siły, jaki twój dzień jest? No świetny. Przyspieszony. Tak, przyspieszony. A kiedy tak. ty jesteś zmęczona i upadek siły jest? Ciągnie się. Tak. Wszystko się ciągnie. Nieskończoność. Dokładnie tak samo jest tu. Jeżeli my znamy, jak w sobie zgenerować życie, jak w sobie zgenerować światła, nie ma znaczenia, ile my mamy lat. 90, 9, 50. Bez znaczenia. My w tym momencie powiększamy ilość życia i ta ilość życia, ilość światła i energii, jak również kelim, u nas pojawiają się nowe życzenia, zupełnie nowe, inne życzenia. To wszystko w kompozycji daje poziom wzrostu. Innymi słowy, światło życia dla człowieka, tak jak woda dla rośliny. Jeżeli akuratnie ją polewasz, roślina będzie rosła pięknie i ładnie. Jeżeli ty stworzysz sprzyjające warunki, roślina będzie bujać we wszystkie strony. Dla człowieka jest tak samo. Tylko że wzrost duchowy jego zależy od światła życia, które regularnie powinno być podlewane. Jeżeli ktoś myśli, że sobie sam siebie podleje, to nie zadziała. On może być przekonany, ale na jakimś etapie rozczarowuje się. A od warunki, prawda, w których sprzyjające warunki, to jest grupa jednomyślących osób, które są w stanie wzajemnie pobudzać siebie do życia. Są w stanie generować jeden w drugim światła. Dlaczego jednomyślących? No bo zrozumiane jest, że jedna osoba
nie pobudzi osoby, która ma jeszcze niedojrzały poziom, brak wiary, brak przekonania, czyli ta osoba jeszcze nie dojrzała wewnętrznie. Ale jeżeli zbierają się osoby dojrzałe, które czują, że to jest ich droga, oni nie muszą wiedzieć, wiedza przyjdzie. To jest warunki, w których to drzewo wzrasta. Drzewo kabalistyczne. I ja myślę, że kiedy my staniemy na tym konkretnym aspekcie, my dojdziemy później jeszcze do drzewa kabalistycznego, to będzie całkiem wystarczająca i wyczerpująca odpowiedź dla naszych słuchaczy. Myślę, że zbudowaliśmy ciekawość tego, co dalej i poszukiwania odpowiedzi na kolejne pytania. Ja chciałam tylko podsumować, że z tego, żeby wszyscy jasno zrozumieli, że Kabała jest nauką dostępną dla każdej osoby, która czuje w sobie gotowość do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, kim jest, po co tutaj jest i jak generować energię życia i światło życia w sobie, po to, żeby to życie spełnić w sposób bogopodobny. Zapraszam wszystkich na kolejne nasze spotkania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.